Witaj! Jeżeli interesuje Cię, w jaki sposób wybudować taras z murka oporowego, płyt schodowych oraz kostki brukowej, to dobrze trafiłeś. W tym filmie chciałbym pokazać poszczególne etapy prac, tak abyś dowiedział się jak najwięcej technicznych informacji i przekonał do tego, że wykonanie takiego tarasu nie jest aż tak skomplikowane i przy posiadaniu odpowiednich narzędzi oraz trochę cierpliwości możesz spróbować podjąć się wykonania go samodzielnie. Przed przystąpieniem do prac powinniśmy najpierw rozplanować sobie, jak powinien wyglądać ten taras, zakupić odpowiednie materiały z wyprzedzeniem, tak byśmy je mieli już na miejscu, przygotować odpowiedni wykop w odpowiednim miejscu, oczywiście pod ławę fundamentową zbrojoną. Ława powinna być zbrojona prętem co najmniej 4 razy Fi10 ze strzemionami i zalana betonem minimum klasy B20 w formie plastycznej. Należy też pamiętać o tym, żeby zbrojenie nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko było podniesione podczas zalewania, tak żeby było oblane z każdej strony. A ława miała głębokość tyle co murek wystający powyżej. Po zalaniu ławy fundamentowej należy oczywiście pamiętać również o tym od razu, żeby wypuścić startery, czyli pręty pionowe, które będą nam trzymały całość, oraz zewnętrzną stronę należy wyszalować z desek. Murek oporowy powinniśmy murować na zaprawie murarskiej betonowej bezpośrednio na wylanym fundamencie, ponieważ wtedy jego przyczepność jest dużo lepsza niż na folii. Pionowe, także i poziome spoiny powinniśmy uzupełnić klejem specjalnym do łączenia pustaków. W jaki sposób przygotować zaprawę do murowania bloczków możesz zobaczyć na innym moim filmie. Podczas murowania należy pamiętać o tym, żeby prace były wykonywane estetycznie, bez zabrudzeń, ponieważ jest to już finalna warstwa, która będzie widoczna. Drugi rząd pustaków możemy wymurować zaraz po pierwszym. Warto pamiętać o tym, aby używać kątownika po to, aby sprawdzić winkle, również długiej miarki, żeby zmierzyć przekątne, tak żeby się zgadzały i byśmy nie mieli później problemu podczas układania kostki. Gdy już zakończymy prace murarskie, całość powinniśmy zalać odpowiedniej klasy betonem. Jakim betonem powinniśmy zalać, to prezentuję oczywiście w innym filmie, który możesz zobaczyć na moim kanale. Gdy już beton zwiąże w pustakach, górną warstwę należy przeszlifować i wyrównać tarczą garnkową do zdzierania betonu, a kurz dokładnie spłukać wodą. Po przeschnięciu górnej warstwy możemy przystąpić do przyklejenia daszków. I aby trzymały się one bardzo mocno, ja używam do tego celu kleju wysokoelastycznego oraz kleju poliuretanowego Defense Seal, także z silikonu, do łączenia daszków, tak aby przez szczeliny nie dostawała się woda. Należy też dbać o czystość podczas montażu, ponieważ warstwa górna będzie najbardziej widoczna. Przed przystąpieniem do zasypu środka należy całkowicie usunąć humus, wyrównać warstwę istniejącą, a potem najlepiej uzupełnić środek czystym kopalnianym piaskiem. W przypadku, kiedy chcemy zasypać środek zwykłą ziemią i zrobić zasadzenia, lub kiedy mamy bloczki, które nie są impregnowane w masie, należy wewnętrzną stronę murka oporowego wysmarować izolacją w formie np. dysperbitu i osłonić ją folią kubełkową. Podczas zasypu każdą warstwę mniej więcej 20-30 cm powinniśmy dokładnie zagęścić po to, aby w późniejszym czasie kostka, która jest w środku na wypełnienie, nie zapadała się. Na kolejnym etapie prac możemy przystąpić do osadzenia stopni betonowych na podsypce z chudego betonu. Do obsadzenia takich stopni najlepiej poprosić kogoś z rodziny o pomoc lub znajomego.
Stopnie najlepiej przenosić i obsadzać za pomocą pasów. Przed ułożeniem kostki należy przygotować dobrze podłoże. Najlepiej wykonać je z chudego betonu o około 10-15 cm i dokładnie je zagęścić. Jeżeli przy oknach mamy za wysoko zrobiony cokół, trzeba go usunąć do poziomu takiego, żebyśmy mogli przysypać go podkładem pod kostkę. Na ostatniej warstwie wysypujemy piasek z cementem, który zagęszczamy dobrze zagęszczarką, po czym ustawiamy dokładnie rurki i ściągamy tak, aby uzyskać gładką, wypoziomowaną, z lekkim spadkiem do zewnątrz od okna powierzchnię. Przed przystąpieniem układania kostki należy dobrze wymierzyć, od jakiej strony zacząć, czy kostka ma być w poprzek, czy wzdłuż do okna. No i oczywiście również warto sprawdzić, czy trzeba zaczynać od całych kostek, czy od jakiejś docinki, tak abyśmy później na samym końcu nie zostali z małym skrawkiem, gdzie może to wyglądać mało estetycznie. Na koniec całość przysypujemy delikatnie suchym piaskiem, wmiatając go w szczeliny i zagęszczając całość poprzez zagęszczarkę na gumie. Ze względu na to, że kostki potrafią mieć różną wysokość, warto na koniec skontrolować, czy powierzchnia jest równa. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę. W przyszłości postaram się przygotować więcej materiałów, które mogą Ci się przydać.